Hej, tu Sysia, widać na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na test bardzo obiecujących nowości. Przyznam Wam szczerze, że miałam w planach nagrywać dzisiaj coś innego i tak nie mogłam się za to zabrać, bo ten odcinek, który planuję, wymaga, wiecie, takiego dużego zaangażowania, skupienia i tak czuję, że to nie jest ten dzień, ale miałam wyrzuty sumienia, że jakoś się nie mogę za to zabrać. Aż przyszło do mnie wybawienie, przyszła do mnie paczka PR-owa od marki Mio i stwierdziłam, że tu jest tyle fajnych rzeczy, że koniecznie testujemy. Także pokażę Wam dzisiaj, co pojawi się właśnie w nowościach Mio. Mam też w zasadzie jeden nowy zapach od Soppo. Też Wam o tych zapachach opowiem, bo jeden bardzo trafił w moje gusta. No i mamy nową paletkę od Pastel Roses, Rose Poetry, więc też na pewno zrobimy sobie jakiś fajny makijaż oka. Jeżeli te nowości Was interesują i moja opinia na ich temat, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. To zacznijmy od makijażu twarzy. Mamy tutaj 4 odcienie tych nowych podkładów. Fajnie, że mają SPF 50, będą idealne na lato. I po tym opakowaniu wnioskuję, że będzie to taka lekka konsystencja, taka wodnista, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Obudź naturalny blask swojej skóry z lekkim podkładem nawilżającym dzięki pielęgnacyjnym składnikom i ochronie SPF 50. Mamy Vanilla Baby, Honey Baby, Nude Baby i Toffee Baby, więc ja bym obstawiała u siebie, że będę albo Honey Baby, albo Nude Baby, więc zacznę od 2 i zobaczymy, czy ten odcień będzie mi odpowiadał. Jakie to jest urocze, zobaczcie na to. Mega, mega cute. No nic, nałożę sobie troszkę, ale to opakowanko jest mega fajne. Wydaje mi się, że odcień będzie fajny dla mnie. Wezmę sobie, rozłożę troszkę paluszkiem i potem wklepię gąbeczką. I co, czyżby troszkę za jasny? Czy on się wklepie? Zaraz zobaczymy. Konsystencja jest taka kremowo-nawilżająca faktycznie. Wydaje mi się, że jest trochę jaśniejszy od mojej szyi, więc pójdę w 3 Nude Baby i zobaczymy, czy ten będzie lepszy. Z drugiej strony Nude Baby prezentuje się w ten sposób. Chyba to jest to, zobaczcie. Chyba to jest to. Nie ma takiej zaskakującej bladości. Wiecie co, sobie tak po prostu ściągnę troszkę chusteczką i doklepię ten drugi odcień. Czyli 3. I lecimy sobie na całą twarz. Chciałam zobaczyć swatche w internecie, ale to jest tak świeża kolekcja, że jeszcze nic nie ma ani na ich stronie, ani na, wiecie, Instagramach, TikTokach, więc tak naprawdę biorę w ciemno, to co zwykle mi pasuje. No i zobaczcie, że ta 3 wcale nie jest ciemna. To jest często też takie mylące, nie? Że im dalej, tym będzie ciemniej. A to czasami kwestia podtonu. Czoła to bym nie chciała jakoś mocno tutaj zakrywać, ale może jeszcze odrobinka. No widzimy na pewno, że ma takie wykończenie nawilżające, świetliste, więc na pewno spodoba się wszystkim suchym cerom, które potrzebują takiego właśnie lekkiego glow, które mogą sobie w razie czego ujarzmić jakimś pudrem delikatnie, bo czuć, że to nie jest tylko błyszczące wykończenie, ale faktycznie jest to nawilżenie. Podkład nie jest ciężki, ale jest taka kremowość w nim. Wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie z bliska. Bardzo, bardzo przyjemna świetlistość i nawilżenie. No pięknie to wygląda, wiecie, takie glow. No wiadomo, że może tłuste cery, które szukają, idą w mat, nie do końca będą zadowolone, ale no trzeba przyznać, że bardzo zdrowo to wygląda. So far so good, więc przejdźmy sobie do korektorów i tutaj mamy 3 kolory. Milky Baby, Creamy Baby i Sugar Baby. Więc znów mnie ciągnie gdzieś tam w tą 2. Ten wydaje się w ogóle taki oliwkowo-szarawy, ale no wiecie, w sensie, że taki bardziej chłodny, niebieskawy. Ten wydaje się najbardziej żółty, a ten taki beżowy. Więc chyba pójdę w 2 tym razem. Mamy ładne kopytko takie, lubię takie kopytka, takie zaokrąglone troszeczkę. Więc nakładam sobie pod oko. Tak się prezentuje odcień. Nałożę sobie też troszkę na skórę, tam gdzie są jakieś bardziej widoczne niedoskonałości, bo ma być to full cover concealer, więc powinien też się nadawać na twarz. Także lecę sobie z gąbeczką, żeby delikatnie rozklepać. Nie wiem, czemu trzymam teraz włosy. Nie pytajcie. Wydaje mi się, że gąbeczka troszkę zjada tej mocy, więc spróbuję sobie
paluszkiem to rozklepać. Nie no, jest cover, jest cover. Ja to rozklepię sobie, żeby kolorystycznie nie odstawał, bo pod oko będzie fajny, no ale na twarz potrzebowalibyśmy troszkę ciemniejszego odcienia, w sensie nie rozjaśniającego, no nie? Zobaczcie, ładnie kryje. Fajnie kryje. Dla mnie pod oko to jest idealna moc. Nie wiem jak osoby z bardzo mocnymi zaśnieniami, ale wiecie, są sposoby na to, żeby troszkę wzmocnić krycie korektora, bo jak rozklepiemy sobie gąbeczką, to będzie tego krycia troszkę mniej, bo gąbeczka nam zje produkt, ale jak sobie na przykład na chwileczkę zostawimy, doklepimy paluszkiem, to te krycie będzie mocniejsze, więc też zależy w jaki sposób nakładamy produkt. Taki efekt możemy uzyskać, w sensie różny. Zobaczę sobie z bliska, póki co. Widzę, że ładnie się układa na skórze, nie wygląda ani sucho, ani jakoś tak, wiecie, nie podkreśla tekstury. Na pewno będzie delikatnie wchodził w jakieś tam zmarszczki, bo jest on kremowy, więc on tak wygląda na skórze naturalnie. No ale ma fajne krycie, podoba mi się. Na pewno w połączeniu z tym kremem podkładem. Ojej, aż musiałam sama siebie uciszyć, no pięknie. W połączeniu z tym podkładem, no to on się tak pięknie wtapia i wygląda to bardzo ładnie. Moim zdaniem skóra wygląda elegancko. Odrobinę sobie dołożę tutaj. Lubię sobie tą linię żuchwy delikatnie rozjaśnić i troszkę wzmocnić krycie, bo to jest aktualnie taka moja pięta achillesowa, jeżeli chodzi o cerę i niedoskonałości. No i mamy gotową cerę. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zrobię Wam chamski zoom i trochę Was przyciemnię, żebyście zobaczyli naprawdę prawdziwą skórę w prawdziwym świetle. Zobaczcie. Oczywiście jakieś takie niedoskonałości mocniejsze troszeczkę tutaj przebijają, ale ogólnie uważam, że krycie też jest całkiem przyzwoite. Jakieś zaczerwienienia takie ogólne są wyrównane, tylko jakieś takie właśnie mocniejsze ślady tutaj mam wiecie, po trądzikowe, no to troszkę przebijają, ale uważam, że bardzo ładnie wygląda. Ładna jest ta świetlistość. I nie podkreśla póki co tekstury skóry. Tutaj oczywiście jak się wyświeca, to będzie to robić, ale póki co wygląda naprawdę bardzo ładnie. Także przypudruję się i przejdziemy sobie do paletki do konturowania. I ja chyba użyję sobie pudru z Huda Beauty, tego klasyka Easy Bake. Taka mocna świetlistość wymaga u mnie raczej takiego porządniejszego przypudrowania, więc wezmę sobie puszek i trochę ten puder doklepię. Chciałabym się oczywiście skupić w szczególności na strefie T, bo tutaj wyświecam się najszybciej, a może resztką doklepię sobie resztę skóry, chociaż mi podoba się takie naturalne glow, ale znam swoją skórę. Wiem, że w tym momencie mi się podoba, ale za 2 godziny, wiecie, za 2 godziny już da po sobie znać moja tłusta cera, więc lekkie przypudrowanie nie zaszkodzi. Zobaczymy sobie od razu, jak będzie ten podkład wyglądał po przypudrowaniu. Dobra, tutaj wklepałam sobie z grubsza puder i taką właśnie resztką, jaka mi została na puszku, rozklepuję sobie policzek. Zobaczcie, że praktycznie niewiele tutaj nakładam, więc nie ściąga mi się mocno te glow. I fajnie, o to mi chodziło. Podoba mi się. Ten puder też ładnie wygładza pory, więc teraz jest tak jak, tak wiecie, po mojemu, że tak powiem. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do... Ojej, stukanie, takie bardzo influencerskie, do paletki, do konturowania i mamy tutaj 2 róże, 2 bronzery i 2 rozświetlacze. Uważam, że wygląda to bardzo obiecująco, bo to wydaje mi się naprawdę takie fajnie chłodne. Tutaj mamy ciepły bronzer, który nie wygląda pomarańczowo ani żółto, raczej tak oliwkowo. Przyjemny brzoskwiniowy róż, który jest taki zgaszony, więc powinien być dosyć uniwersalny. Mamy też fajny, taki chłodniejszy róż, ale podoba mi się to, że nie jest to taki baby pink, taki wiecie, gdzie teraz wszędzie jest ten baby pink, taki wiecie, barbiowy, tylko jest też taki fajny, zgaszony, taki wiecie, taki zgaszony, różany odcień. I 2 rozświetlacze, sparkly i glowy, więc może sobie zesłoczujemy. Mamy tak, warmy, ciepły bronzer, fajny, orzechowo-oliwkowy, fajny, coldy, chłodniaczek, nie jest wiecie taki szary, ale
wydaje się fajny, wydaje się fajny. Róż Blushy. Czy to jest jakaś taka satynka delikatna? Tak, róż jest, zobaczcie, on jest bardzo jaśniutki i jest taki delikatnie satynowy. Fajnie. Bardzo jaśniutki. Ciekawe, czy na moich policzkach będzie widać, bo wiecie, że ja mam takie, wiecie, blush blindness trochę. Ale ten, ale ten jest ładny. On jest aż taki, wiecie, jakby lekko idący w fiolet, ale wciąż różowy. Taki piękny. Mio! Mio! Ładna ta paletka. Powiem Wam, że paletki do konturowania to jest zawsze wszystko na jedno kopyto. So far, so good. I rozświetlacze. Wyczyściłam sobie paluszki w chusteczkę. Mamy sparkly, klasyczek. No, taki iskrzący. To jest takie sreberko nie białe, nie srebrne, tylko takie wiecie, takie białe. Nie białe, ale białe. Okej, Sysia. Także taki mój profesjonalizm właśnie wychodzi. W sensie, że nie jest bardzo zimny, ale nie jest ciepły, nie? Że to jest taki właśnie biały rozświetlacz. I mamy glowy. Miłe zaskoczenie, bo on wygląda ciemno. To jest też często takie zmyłkowe, nie? Że patrzymy, a będzie za ciemny, zobaczcie jakie to jest piękne. To jest takie rose goldowe, to jest bardziej takie gładkie, taka tafla, a tutaj myślę, że jest no więcej drobinek. Tutaj nam zrobi, wiecie, takie lustro. Mio! Ta paletka jest. No ma potencjał w każdym razie. No to tak, biorę sobie pędzelek. Jakiś taki najbardziej basicowy, jaki się da. Taki, żebym miała pewność, że każdy z Was ma coś podobnego u siebie. Taki skośny sobie wezmę, to jest z Bangerhead i zacznę sobie od konturowania, czyli odcień Coldy. I zacznę sobie może od tej strony. I nakładam sobie Coldy. Tu nie mam zbyt mocno przypudrowanego policzka, więc mam nadzieję, że nie zrobię sobie plam, ale też nie mam bardzo, wiecie, zbitego pędzelka. No i tutaj już widzę, że on idzie troszkę w kierunku fioletowo-różowych tonów, że to jest raczej w tym kierunku kontur. Fajny, bo on u mnie osobiście, w mojej ciepłej urodzie neutralnej karnacji będzie wyglądać po prostu dobrze, zdrowo, a nie sino, bo jednak te takie bardzo chłodne potrafią trochę wyglądać, no, tak właśnie sino. A też bym się chciała czasem wykonturzyć, nie? I on też ma troszeczkę taki, czy mi się wydaje, on leciutko też odbija światło, że to nie jest taki, wiecie, całkowity mat, tylko jest w tym taka satynowość. Chodźcie tu lusterka bliżej. Chyba jest troszkę, no jest troszkę satynowości w tym. To wykonturuję sobie też delikatnie nosek. I co Wy myślicie na temat tego odcienia? Mi się podoba. No u mnie wygląda dobrze, uważam, że dobrze. Dosyć wyrazisty, spodziewałam się, że będzie delikatniejszy, nie wiem dlaczego. Chyba po tych różach jakoś tak sobie wymyśliłam, ale oczywiście spokojnie jest do, wiecie, do wyblendowania i tak dalej. Spoko Cheeto. Teraz weźmiemy sobie Warmy i trochę ocieplimy troszkę cerę. Także tak go obszerniej sobie rozłożę tutaj na czoło, na policzek. No fajny. Ciepły, ale nie jest mocno pomarańczowy. Ta ciepłość jest taka zgaszona. Uważam, że zdrowo wygląda, fajnie. Mio! Podoba mi się to. Trochę na nosek. To jest paletka, której na pewno używałabym, jeżeli chodzi o konturowanie, to obu tych odcieni bym używała. Bronzer na pewno obszerniej, no bo bronzer ma imitować opaleniznę, więc nie nakładamy go tylko tutaj, bo wtedy będzie pomarańczowa plama właśnie. Tylko tak jakbyśmy sobie buźkę opaliły. Dodajemy trochę kolorku. No. Szapoba. Teraz lecimy sobie z różami. Zmienię sobie pędzelek. Tutaj mam taki z Glam Shopu. T133 i nałożę sobie może najpierw na jedną stronę jeden, na drugą drugi, potem pomieszamy sobie te kolory, więc zacznę sobie od Blushy. Czy on będzie w ogóle widoczny u mnie? No jak nie, jak tak. Dlaczego ja nie wierzyłam w ten róż? Bałam się, że będzie strasznie jasny, ale on jest piękny.
piękne, bo to jest taka brzoskwinia, wiecie co, nie w pomarańcz idąca, znaczy jest troszeczkę, tak, ale ona idzie troszkę w łosoś. W tak, no, ale śliczne to jest. No można zrobić fajną paletkę do konturowania. Można. To z drugiej strony próbuję Cool Blushy. I jak ten kolorek. Cudny cukiereczek, chłodniejszy. Ale nie jest zbyt jaskrawy, więc zobaczcie, jak on wygląda zdrowo. Taka po prostu, nie wiem, no, taka po prostu piękna rumiana buźka, taka piwonia. Cudny. Ten bardzo harmonijnie gra ze mną, nie? Ale ten też jest przecudny. Okay. Pomieszam sobie oba kolory, żeby policzki się nie odróżniały i ich miks uważam, że też wygląda pięknie. Yes, please! Tu chyba troszeczkę za nisko zjechałam, więc doklepię sobie gąbeczką po podkładzie. No i możemy przejść sobie do rozświetlaczy. Zacznę sobie od Glowy i takiego właśnie typowego pędzelka do rozświetlacza. To jest bardzo ładny glow. No, to zobaczmy sobie Sparkly na drugim policzku. Tutaj uważam, bo czuję, że będzie po prostu... No, ja to sobie, wiecie co, rozetrę paluszkiem, żeby nie sypało się za mocno. Tak, to jest bardziej drobinkowe, a że ja taką taflę to lubię sobie tak okazjonalnie zrobić, w zależności od make-upu, to nałożę sobie tak, postaram się nałożyć subtelnie. Kurde, ile drobinek, to normalnie trochę jak wiecie, ten Fenty Beauty. Więc tutaj mamy Glowy. Piękna, gładka tafla. Nie za jasna, nie rozjaśniająca. To mi się bardzo podoba. A tutaj takie, wiecie, świetliste drobineczki, sparkly. Zobaczcie sobie jeszcze z bliska. Tutaj drobinki. A tutaj gładka tafla. Do mnie w szczególności przemawia Glowy. Bardzo mi się spodobał ten rozświetlacz. Ale Sparkly myślę, że też się przyda, wiecie, na wakacje, bo to można i na włosy, i na dekolt, i tak dalej. I na oko sobie nałożyć takie iskierki, więc fajnie skomponowana paletka. No nie ukrywam, wygląda to znakomicie. I ja chyba sobie trochę spróbuję zebrać tego rozświetlacza, żeby dołożyć sobie troszkę Glowy. I troszeczkę sobie dołożę Sparkly na drugą stronę, żeby była równowaga. Ale tak odrobineczką. Sparkly się troszeczkę sypie, tutaj widać, wiecie, drobinki gdzieś tam dookoła, mam też go odrobinę na biurku, więc mówię, to jest taki drobineczkowy special rozświetlacz, a Glowy jest mega prosty w użyciu zarówno palcem, jak i pędzlem, no i robi taki piękny, użytkowy blask. I mamy tutaj jeszcze jedną nowość z Mio, która mnie bardzo zaintrygowała, mianowicie Mist It Baby. I to jest, słuchajcie, mgiełka dwufazowa. Jak Was tutaj przybliżę, to powinniście widzieć u góry takie właśnie kropelki, bąbelki, ale ma być to mgiełka utrwalająca. Taka dwufazówka kojarzy mi się raczej z efektem właśnie takim mega świetlistym, nawilżającym, wręcz tłustawym, ale tutaj jest informacja, że jest nawilżająca, ale jest przedłużająca trwałość, więc bardzo bym chciała to spróbować. Trzeba to na początku dobrze wstrząsnąć i następnie spryskać. No i myślę, żeby spryskać właśnie jedną połówkę twarzy, żeby zobaczyć, wiecie, jaka różnica będzie po jednej i drugiej stronie. Jaka mgiełka! Jaka mgiełka delikatna. Ma delikatnie kokosowy zapach. No i czuć taką bardzo delikatną lepkość, że jest takie nawilżenie faktycznie. No dobra, lecimy. To spróbuję sobie może po lewej stronie mojej. Nie chciałabym za dużo, także niech będą dwie psiczki.
i wachlujemy. I czy ja widzę jakąś różnicę między jedną połówką a drugą? No tutaj mam też trochę więcej tego rozświetlacza takiego drobinkowego, więc wydaje mi się, że na policzek to nie ma co patrzeć. I w ogóle mam aż tutaj ten rozświetlacz. Halo, co ja zrobiłam? Kiedy ja to zrobiłam? Mam aż tutaj ten rozświetlacz. Ale na pewno no, tłustością bym tego nie nazwała. Jest po prostu takie ładne nawilżenie. Pudrowość jest całkowicie ściągnięta. Tu jest ciutkę bardziej jakby pudrowo. Mio! Chciałabym spróbować zebrać sobie te drobinki. No coś musiałam może dotknąć, czy coś nie zwróciłam uwagi. Aż za daleko pojechałam z tym rozświetlaczem tutaj. A że ja mam tłustą cerę, to aż tak bardzo nie lubię, więc spróbujemy to naprawić. Ok, chyba mamy to, więc wrócimy sobie do tych rzeczy jeszcze na podsumowaniu, a teraz przejdziemy sobie do makijażu oka i do paletki Rose Poetry od Pastel Roses. Mamy tutaj prześliczną kompozycję różowo-fioletową, ale przełamaną odrobiną takiej głębokiej czerwieni, ale mamy też takie odcienie taupe i uważam, że to sprawia, że ta paletka jest bardzo ciekawa i też mega będzie fajna dla osób o chłodnej karnacji, o chłodnej kolorystyce, o chłodnym typie urody, bo zobaczcie, że te właśnie fiolety, one są takie chłodniejsze. Mamy też taki różany odcień. Ta czerwień tutaj może wybija nas trochę z pantałyku, że to może nie będzie dla chłodnej urody, ale jako taki akcent spoczko. Natomiast naszą taką bazą neutralną właśnie mogą być takie brązo taupowe odcienie. Tutaj mamy w tym odcieniu sporo szarości, ale też nutka właśnie różu albo fioletu. Nie do końca widzę to, więc fajnie, fajnie. Zesłoczujmy sobie tą paletę i będę tutaj iść po kolei, więc zaczniemy od Desire, Rouge, Sonata i Eternity. Tu taki piękny, basicowy, ale błyszczy się jak kryształowe te cienie z Glam Shopu, tylko nie ma aż tak dużo drobinek, ale jest taka metaliczna tafla, bardzo fajny. Mamy czerwień. Wow, mega kremowa. Wow. Wow. Następnie Sonata. Tutaj widzę, że to będzie chyba duochrom. Tak, on ma taką fioletową bazę, różowo-fioletową. Błyszczy nam się z jednej strony na różowo-fioletowo, a z drugiej strony na taką miętę. Zieleń, miętę, bardzo ładny. No i matowy róż. Też taki chłodniejszy, bardziej idący w fiolet. Troszkę jak ten róż z Mio. Eternity. Wow, to lecimy dalej. Allure, Taupe, Lumière i Serenade. Ja w ogóle, słuchajcie, swatchuję ją po raz pierwszy. Widziałam ją, otwierałam ją już, ale pierwszy raz ją dotykam, więc to jest takie pierwsze wrażenie. Ten jest znakomity odcień. Przepiękny, taki unikatowy. Bardzo, bardzo chłodny fiolecik pastelowy. Taupe. Świetna baza. Będzie świetna baza. Fajnie, że ktoś zrobił paletkę z różami i fioletami, ale właśnie w chłodnym kierunku. Lumière. Śliczny. Troszkę toperkowy, ale to jest taki perłowy blask, że to nie jest taka, wiecie, tafla, tylko taki subtelny, miękki blask. Jest leciusieńka baza kolorystyczna, taka fioletowawo-szarawa, bardzo jaśniutka. I mamy błysk, który jest taki różowo, delikatnie brzoskwiniowy. Bardzo, bardzo ładny. No i Serenade. Śliczny. I tu też jest duochrom, bo ja widzę z jednej strony taki chłodniejszy fiolet, a tutaj nam się błyszczy na miętę właściwie. No, bardzo fajny. I też jest taki toperkowy z jasną bazą. Już mi się podoba, że mamy trochę ciemniejszych błysków, w sensie błysków na ciemnej bazie i toperkowych, więc ja lubię. No i mamy ostatni rządek matowy. Temptation, Secret, Poetry i Whisper. Zobaczcie, bardzo, bardzo, bardzo mnie się to podobuje. Klasyczny ciemny brąz do przyciemniania, do kreski. Taki czekoladowy, ale to jest taka gorzka czekolada, taka właśnie w chłodnym kierunku. Następnie Secret. Połączenie, albo inaczej, taki bardzo, bardzo przybrudzony fioleto-róż.
Taki właśnie coś między szarością, brązem a różem. Następnie Poetry, taki brudny róż, taka róża herbaciana, coś w tym kierunku. I Whisper, fiolecik, trochę ciemniejszy, wciąż po chłodnej stronie. Także tutaj prezentuje się cała rączka swatchowa. Uważam, że kompozycja jest wspaniała, bo jest bardzo dobrze przemyślana. Mamy jaśniutkie odcienie, którymi rozjaśnimy sobie na przykład wewnętrzny kącik. Mamy średnie przejściowe odcienie, którymi możemy sobie, wiecie, zbudować makijaż, możemy sobie zbudować załamanie, które będą fajnym też kolorem takim typu one and done. Mamy coś do przyciemnienia, średniego i mocnego do przyciemnienia. Mamy akcent taki ciekawy, kolorystyczny. Mamy kilka różnych tonacji, bo mamy jasne, chłodne, mamy neutralne, mamy coś właśnie żywszego, no i błyski, które też są w różnym wykończeniu, coś super delikatnego na co dzień, też taki one and done. Mamy toperki, mamy coś na ciemnej bazie, mamy neutralnego, mamy z kolorem. Fajne, bardzo fajnie przemyślana paletka i czuję, że wiele moich widzek się nią zachwyci, bo trochę już Was znam. Myślę, że to będzie fajna paletka dla zimowych i letnich typów urody. Także nakładam sobie bazę pod cienie i lecimy sobie z makijażem. Teraz gdzie mnie woła serduszko? Gdzie mnie woła? Tu mnie woła serduszko. Tu mnie woła. Więc lecę sobie z tym na całą powiekę. No i robię takie basicowe smoky eyes, czyli wszędzie ten kolorek sobie rozkładam. Mam taki dosyć lekki pędzelek, więc tak jadę, tak wiecie, trochę ostro, ale to dlatego, że on jest, wiecie, taki leciutki, no nie? Żeby on mi zrobił taką właśnie chmureczkę. Troszkę sobie tutaj wyciągam na dolną powiekę, wewnętrzny kącik, wszystko sobie jadę tym kolorkiem. Fajny, taki siny kolor. Fajny. Podoba mi się. To jest właśnie ten szarościo-fiolet. Taki dla mnie unikatowy. Bardzo przyjemnie się tym pracuje. Nałożyłam na standardową moją taką klasyczną bazę. Wiem, że na razie może wyglądać troszeczkę, wiecie, tak too much, ale trust the process. Mam wizję. I nie zawaham się jej użyć. Fajne to. Fajne to. I troszkę mnie ciągnie i chyba tak zrobimy, że nałożymy sobie odcień Allure, czyli ten pastelowy fiolecik. Jeszcze tak wewnętrzny kącik tutaj. I też widzicie, całkiem spory pędzel, tak żeby tylko, wiecie, naciapać tutaj tego. Podobuje mnie się to. Ja w ogóle bardzo lubię cienie Pastel Roses, już miałam z nimi kontakt, ale jak się nie mylę, to miałam kontakt tylko z błyskami, bo oni kiedyś mi wysłali troszkę, tak wiecie, do przetestowania i super są te błyski. I powiem Wam, że no odkąd je mam, to cały czas jakby nic się z nimi nie dzieje. To jest moje pierwsze zetknięcie z matami i widzę, że są przyjemne, że są delikatnie kremowe, fajnie się budują. To nie jest też taki pigment, że przy jednym dotknięciu po prostu zaraz mamy plamę, tylko takie do budowania. Bardzo przyjemne. I paluszkiem sobie tak doklepię, żeby zbudować intensywniej ten pigment. I te kolorki fajnie ze sobą wyglądają, bo ten się wydaje przy tym aż taki trochę cieplejszy, nie? Fajnie. No i ja mam ochotę na odcień Serenade, o ten. I ten sobie nałożę takim swipe'em pod oko. Widzicie? Coś takiego. Tutaj wypada zielono, nie? Wy widzicie na zielono. Ja sobie go jeszcze nałożę na środek powieki. No i z basicowego Smoky Eyes wcale nie mamy basicowego make-upu. Mega fajne to, ale teraz mi się zachciało jeszcze tego fioletu pod samoułek brwiowy. Także wracam sobie do cienia Allure i nakładam go sobie tutaj. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Me gusta. Me klimaty. Lubimy. Podobamy. Propsujemy. Fajnie. Dokładam sobie więcej tego odcienia tutaj
żeby zrobić mocniejszy gradient, mocniejsze odcięcie między błyskiem a matem. Więc skośnym pędzelkiem tutaj sobie wjeżdżam. Teraz sięgam sobie po eyeliner z Mio. To jest Flowmaster Pen w odcieniu Sweet Plum 02, czyli taki no, śliwkowy właśnie, fioletowy. I robię sobie taką delikatnie poziomą kreskę. Zobaczcie, praktycznie sam dzióbek, nie? Bez tutaj jechania po całości. Tylko takie wyciągnięcie to robi taki efekt troszkę melancholijnych oczu. Muszę się schować za lusterkiem, bo nic nie widzę. Jak jeszcze nie mieliście okazji testować tych eyelinerów, to gorąco Wam polecam, są naprawdę świetne. No jak dla mnie to jest petarda, więc biorę się za wytuszowanie rzęs, użyję swojego standardowego tuszu. Aktualnie używam sobie Megalifty z Rimmela. Nie jest to do końca tusz, który mi odpowiada, w sensie jest ok, dobrze się trzyma, ale lubię jednak, no nie wiem, inaczej mi te rzęsy tuszuje niż moje inne ulubione maskary. Nie wiem jak to inaczej opisać, w sensie jest ok, ale chyba nie jest po prostu moją ulubioną maskarą. Nie do moich rzęs i do takiego efektu, jaki ja lubię. Lubię jednak mocniejsze pogrubienie, a tutaj ciężko to pogrubienie zbudować. No bo jest to bardziej liftingująca maskara, bardziej wydłużająca. Natomiast fajnie rozczesuje rzęsy i faktycznie fajnie je odbija. Wytuszowałam rzęsy, jeszcze będę chciała nałożyć jedną warstwę, jak ta podeschnie, ale wydaje mi się, że wygląda to znakomicie. Także przejdę sobie do makijażu ust i tutaj użyję sobie, nie mam nic nowego, więc skorzystam sobie z Mio Lip Shaper, Lip Contour Scriber, nie Lip Shaper, w odcieniu 11 Juice. To jest taki chłodniejszy, idący w fiolet, ale zgaszony odcień. On tak wydaje mi się, że fajnie właśnie pasuje z tym odcieniem bazowym, matowym. No, myślę, że ten odcień będzie idealny. Nałożę sobie chyba ją na całe usta. Tak mi fajnie dosiniaczył. Dosiniaczył mi ten look. Fajne. Love it. To jeszcze jedna cienka warstwa tuszu i przejdziemy sobie do zapachów. Dajcie wiarę, że przed chwilą zjadłam chałkę z masłem i w ogóle się ta kredka nie ruszyła. Może leciutko sobie poprawię, ale powiem Wam, że myślałam, że będę musiała wszystko poprawiać, a nic nie musiałam poprawiać. Także słuchajcie, zapachy i jeszcze przed sekundą przyszedł mi nowiutki, najnowszy zapach od nich. Także zacznijmy od tych starszych. Tutaj mamy powrót Fussy Pussy. I to jest bardzo taki słodki, deserowy, mleczny zapach. Mi on się kojarzy z zapachem właśnie ciepłego mleka, które gotujemy, kiedy na przykład chcemy zrobić sobie budyń, albo jakiś kleik ryżowy, albo jakąś taką kaszkę, wiecie, coś tego typu. I faktycznie właśnie wyraźnie czuć taką nutę takiej budyniowej wanilii, ciepły zapach ciepłego mleka. I tutaj ma być też kleik ryżowy i faktycznie właśnie coś między taką kaszką, klejkiem ryżowym. Jest to wyczuwalne. Jest to bardzo taki słodki, smakowy, że tak powiem, gurmandowy zapach. Nie są to moje klimaty, ja takich bardzo słodkich nie mogę nosić za bardzo. Ale jeżeli lubicie takie mega słodkie zapachy, to ten jest mega taki przyjemny, bo właśnie nie jest to taki typowo waniliowy zapach słodki, tylko ma taką mleczną nutę w sobie i to daje mu takiej miękkości, tak troszeczkę się kojarzy właśnie z naszym dzieciństwem. Ładny jest ten zapach, bardzo, bardzo przyjemny. Jak lubicie słodkie, to myślę, że Wam się spodoba. Jedna z nowości to jest Tanky i to jest zapach rabarbaru. Bardzo, ten mi bardzo odpowiada, bo już go też nosiłam i nie męczył mnie i fajnie mi się go nosiło. Często mam tak, że zapachy mi się podobają, a na przykład potem w ciągu dnia mnie męczą. No i jak ja mam je ocenić, nie? Tak, więc staram się obiektywnie po prostu opisać Wam zapach, ale wiem, że ten mi bardzo odpowiadał, więc może jeżeli Wam pasują te zapachy co mi, to może też będzie dla Was dobry. W każdym razie mamy tutaj zapach taki
wyraźnie owocowo-kwaskowo-cierpki. No rabarbar, no wiemy jaki to jest smak, jaki to jest zapach, to jest takie kwaśne, trochę jakby wiecie jabłkowe, ale z taką właśnie kwiatową nutką, bo rabarbar no, ma taki swój charakterystyczny aromat. Jest on owocowy, jest on kwaskowy, jest on żywy, delikatnie cierpki, taki gorzki. Fajny będzie na lato, bo nie będzie właśnie taki ciężki. Ten zdecydowanie widziałabym Fussy Pussy bardziej na okres jesienno-zimowy, taki właśnie otulający, mleczny, a ten właśnie na świeższy sezon, gdzie nie chcemy aż tak bardzo się otulać zapachem, tylko właśnie chcemy takiej świeżości. Fajne budzi wspomnienia, mi się bardzo podoba. No i tutaj właśnie przyszedł do mnie najnowszy zapach, czyli Hush Crush, który ma pachnieć piwonią. Słuchajcie, piwonia to jest jeden z moich ulubionych kwiatów, także... ale wiecie co? Nie wiem, on mi nie pachnie jak piwonia. Znaczy no troszkę pachnie, ale ja mam inne wspomnienia z zapachu piwoni. Ja mam w ogóle posadzone piwonie przy wejściu do domu, posadziłam sobie i już zaraz zaczną kwitnąć u mnie. To jest taki elegancki, kwiatowy zapach. Powiedziałabym, że delikatnie pudrowy. No mi się piwonia kojarzy, że ten zapach jednak idzie trochę bardziej nie w pudrowość, ale w taką zieloną świeżość trochę. Ten mi pachnie jakby miał w sobie coś więcej, bo on jest taki, no jest kwiatowy, oczywiście jest wyraźnie kwiatowy, ale on ma w sobie taką elegancję, taką lekką pudrowość, a jednak takie świeżo ścięte piwonie, no bardziej jest jakby zielony ten zapach. I nie zrozumcie mnie źle, to jest bardzo ładny, kwiatowy zapach. Po prostu chyba moje skojarzenia z piwonią i to, że mam do nich taki sentyment i tak dużą sympatią je darzę, sprawiają, że jakby to nie jest do końca to, co ja sobie wyobrażałam, że poczuję. Może dlatego gdzieś tam tak szorstko ten zapach oceniam. Z tych trzech, no powiedzmy nowości, to jest po prostu starszy zapach, który wrócił, to zdecydowanie taki mój najbardziej jest tangi, bo jest właśnie taki owocowy, kwaskowy, cierpki, świeży, więc jakby z tych trzech najbardziej ten mi odpowiada, więc jeżeli Wy jakby lubicie moje zapachowe rekomendacje, może macie podobny styl, gust, no to myślę, że ten najbardziej będzie Wam podpowiadał. Podsumujmy sobie zatem pracę nowościami. Jeśli coś się będzie działo z tym makijażem w ciągu dnia, to na pewno dogram Wam jakąś przebitkę, gdybym miała tutaj jakieś wątpliwości. Więc jeżeli chodzi o paletkę, no to pracowało mi się nią super. Zresztą widzieliście, że to było dosłownie kilka ruchów i już. Te maty są przyjemnie kremowe, ale takie, które trzeba je budować, w takim sensie, że nie robią od razu takiej, wiecie, plamy koloru, że od razu Wam się sypią na policzek. Delikatnie się pylą w opakowaniu, kiedy dotykamy pędzelkiem, minimalnie, ale no to sprawia, że fajnie się po prostu ten kolor buduje i uważam, że bardzo ładnie tutaj się poprzechodziły te kolory, ładnie się wyblendowały. Nie miałam żadnego problemu. Błyski przepiękne, intensywne. Ten delikatnie gdzieś tam widzę, że mam takie leciutką osypkę z tego cienia, ale też no widzieliście, jaką ja techniką nakładałam. Po prostu swipe palcem, więc to jest jakby logiczne, że może mi się trochę osypać, bo ja chciałam takie bardzo intensywne jakby odcięcie tego błysku. Więc gdybym bardziej sobie nałożyła mniej, bardziej roztarła sobie w palcach, to raczej tego nie powinno być. No wiemy, praca z błyskami jest specyficzna, nie uważam, że to jest wada produktu, po prostu to, w jaki sposób nałożyłam ten cień. Sprawiło to, że tutaj odrobinkę tych drobinek widzę. W każdym razie paleta mi się bardzo podoba pod kątem kompozycji i przemyślenia tych właśnie odcieni, podtonów, to, że to idzie w takim chłodnym kierunku. Fajna taka, wiecie, trochę jakby w walentynkowym klimacie, ale niekoniecznie. Wiosenno-letnim też jak najbardziej. Bardzo fajna paletka. Jeżeli to są Wasze odcienie, to jakościowo jak najbardziej nie ma się do czego przyczepić. A przechodząc do produktów z Mio, tu już je sobie włożyłam, żeby nie zajmowały mi zbyt dużo miejsca. Jeśli chodzi o podkład, to widzieliście, że wygląda on bardzo nawilżająco i świetliście na skórze, dlatego w szczególności polecałabym go osobom, które mają cerę normalną, suchą, w kierunku też dojrzałej, ewentualnie
ewentualnie mieszana tłusta, jeśli lubicie ładne glow. Mi się podobało to, jak wyglądała moja skóra, natomiast myślę, że będę używała go raczej w takich makijażach typu no make-up, bo jeżeli robię właśnie taki bardzo lekki makijaż, że wiecie, troszkę podkładu, korektora, brewka, jakiś różyk czy bronzer, to bardzo lubię takie formuły. Czasami nawet wtedy ich nie pudruję, żeby właśnie buzia była taka świetlista, ale do takich makijaży, jak na przykład dzisiaj, że mam taki pełny make-up, full make-up, cienie, pomadka, lubię jednak bardziej matowe wykończenia, bo one mi dają jakby wyższy poziom estetyki, przez to, że po prostu szybko się wyświecam, to makijaż wygląda na taki bardziej zmęczony i mniej estetyczny. Więc używać będę na pewno, ale raczej w takich bardzo delikatnych, codziennych makijażach. Niemniej nie uważam, że jest to zły podkład, no bo widzę, że on leży naprawdę bardzo ładnie i wdzięcznie na skórze, nie podkreśla suchych skórek, nie podkreśla też jakoś mocno tekstury i mi się podoba, uważam, że ma ogromny potencjał właśnie w szczególności na lato, no bo ma SPF, więc w zależności od tego, jaką macie skórę i widzieliście, nałożyłam go naprawdę niedużo, więc wydajność, krycie spoczko, bo jest takie, że możemy sobie go rozłożyć minimalnie i mieć takie lekkie krycie, a troszeczkę go zbudować do średniego i jest petarda. Jeśli chodzi o korektor, to póki co mi się podoba, dobrze wygląda nawet w miejscach, gdzie go sobie tutaj dokładałam, wiecie, na jakieś niedoskonałości. Jest troszeczkę tutaj jakby grubsza warstwa kosmetyków, widać to, ale wydaje mi się, że jest takie, wiecie, tak przyzwoicie to wygląda. Pod okiem w zasadzie teraz to nie wiem, bo nałożyłam sobie te cienie. Krycie miał bardzo przyzwoite i taką kremową formułę, więc póki co wygląda w porządku. Chciałabym jednak, wiecie, ponosić sobie trochę ten makijaż, żeby jakby w pełni ocenić to, jak to wygląda. Uważam, że jest naprawdę spoczko. Jeśli chodzi o mgiełkę, no to miło mnie zaskoczyło to, że nie zrobiła ta buzia się taka nagle, wiecie, tłusta i błyszcząca, czego można by było się spodziewać po dwufazówce. Jest to nawilżenie, ściągnięcie pudrowości, ale bez efektu ciężkości i jestem właśnie ciekawa, czy on bardziej sprawi, że to sebum będzie mi szybciej przebijać po tej stronie, czy właśnie sprawi, że będzie ten makijaż przedłużoną miał trwałość. Wiecie, o co chodzi, bo ma być nawilżenie i utrwalanie. Więc jestem ciekawa właśnie, jak te połówki będą względem siebie wyglądały pod koniec dnia. Moim zdecydowanym hitem jest ta paletka. Bardzo mi się spodobała. Na pewno będę chciała jej sobie jeszcze poużywać na innych podkładach i jakby w inny sposób i nie mieszając tych odcieni i tak dalej. Ale moje pierwsze wrażenie jest ogromnie pozytywne, bo bardzo podobają mi się te odcienie. Zarówno bronzerów, jak i róży, jak i rozświetlaczy. To jest fajnie przemyślana paletka, która ma bardzo ładny, chłodny odcień, który nie jest szary, ale też nie jest pomarańczowy, tylko właśnie idzie w takie lekko fioletowe kierunki. Przyjemny bronzer, który nie jest też pomarańczową plamą, tylko wygląda tak fajnie i zdrowo. Uwielbiam te róże, jestem zachwycona tymi odcieniami i tak jak zwykle w paletkach właśnie widzimy taki jakiś cieplejszy brzoskwiniowy i chłodniejszy różowy. Tak te odcienie konkretne bardzo mi się spodobały i jestem z nich bardzo zadowolona. Fajne są też te rozświetlacze, ten, który wygląda tak niesamowicie naturalnie, lekko rose goldowo, ale nie rozjaśnia skóry taką jasną taflą, tylko tak się pięknie w tą skórę wtapia i wygląda jak taki naturalny glow jakby z naszej zdrowej, promiennej skóry. Natomiast ten ja osobiście będę go używała raczej na przykład na oko, na dekolt, na włosy, nie wiem, doklepać sobie do ust jako właśnie takie drobineczki, ponieważ nie jestem aż taką ogromną fanką takiego efektu na policzku. Natomiast jeżeli Wy lubicie drobinkowe rozświetlacze, takie na przykład właśnie jak Fenty Beauty, to jak najbardziej tak, bo wygląda to pięknie. Natomiast myślę, że to będzie miało znacznie więcej funkcji w moim makijażu, więc ogólnie paletka jak dla mnie super, też fajnie wygląda, fajny ma ten format. Także dajcie mi znać, co Wy myślicie o tych nowościach, zarówno palecie, jak i w nowościach Mio i nowych zapachach. Napiszcie, czy coś przykuło Waszą uwagę w szczególności, jak podoba się Wam ten makijaż i jeżeli chcielibyście więcej testów na tym kanale, no to też dajcie znać i koniecznie zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!